Hey, so Sanita was that nice and 7. W tym odcinku z Mario Forever Luna New Year 2022. Pora w takim razie na dodatkowy świat, śnieżne wspomnienia autorstwa Mr. Przemistrza. Tutaj nie wiem czemu na początku lekko spada klatkarz. Ale dobra, powinno się zaraz poprawić. No, coś być może wam ten etap przypomina. No tak, to jest świat 6 z oryginalnego Mario Forever, tylko w wersji zimowej. No tutaj ten charakterystyczny moment, myślę. Gdzie są dwa power-upy po dwóch stronach. Dziękuję. O, tutaj jest przejście. Generalnie Mr. Przemistrz, z tego co ją pracuje nad swego rodzaju remake'iem oryginalnych światów Mario Forever, tylko znacznie trudniejsza ich wersja. I się pytałem nawet o to, czy to jest z tego właśnie co robi, ale okazuje się, że nie. To jest po prostu taki zwykły etap w stylu świata 6, a nie na zasadzie, że tak to będzie wyglądało w tym remake'u. O, tutaj mamy taki kolejny charakterystyczny moment, gdzie przechodzimy przez rury. No tu niestety chwilę czekania. Tutaj możemy czekać, a możemy po prostu przebiec. Wygląda to strasznie groźnie, ale w sumie nie jest takie złe. Nawet jako duży Mario, jak widać. Dobra, zabijmy tę roślinkę. No i tutaj jest mały problem. Mamy takie roślinki, które wychodzą i strzelają bardzo szybko. Plus jest taki, że strzelają zawsze tak samo. Więc nie ma tutaj tego elementu losowości, przez który mogliśmy czasami oberwać znikąd. Tak długo jak jesteśmy w stanie zapamiętać, gdzie te kule ognia polecą, kule lodu polecą, to mamy duże szanse, aby tego uniknąć. Tutaj niestety czekanie. Możemy w sumie to przyspieszyć, zakładam, jak skoczymy na krawędź, ale dobra już. Dobra, przynajmniej nie wychodzi tutaj. Okej. No tutaj warto być szybkim, bo możemy zabić te pirana planty, zanim zdążą wyszczelić i nas trafić. I tyle jeśli chodzi o ten poziom. Jak na Mr. Przemistrza, no nie jest on oczywiście łatwy, ale nie jest też tak super duper trudny, myślę. Kolejny poziom należy do House LPK. I tak, skaczące ryby, juhu. O, tutaj możemy czekać, aż nam te roślinki otworzą drogę, ale możemy też sami ją sobie otworzyć, jeżeli mamy kulę ognia oczywiście do tego. Szare roślinki możemy pokonać, to dobrze. No tutaj jest chwila czekania, zakładam. Mamy dużo czasu na ten poziom zdecydowanie. O to się nie musimy martwić raczej. Wolałbym, żeby jeszcze tutaj trafiło. Dobra, nie musi być wszędzie, ale chciałbym, żeby to jakoś wyglądało. Dobra, to zwolnijmy na chwilę. Okej. No i tutaj Rura nas informuje, że mamy iść po Ice Flowera, to też uczyjmy. Lubię takie chmurkowe poziomy, więc miło. O, co prawda nie potrzebujemy w teorii Fire Flowera w tym momencie, ale jasne, czemu nie. Chcą nas obdarować prezentami, ale jakoś tak nie chcę. Nie wiem czemu. Dobra, no oczywiście dużo tych chmurek jest. Chociaż tyle. No i tutaj jest Ice Flower, ale chwileczkę, bo mamy tu jeszcze
One-Upa i Ice Flowera kolejnego. Niestety obawiam się, że jak już stąd wyjdziemy, to nie dojdziemy tu z powrotem, bo były spadające platformy. I tu uwaga, nie trzymamy klawisza w górę, jak wychodzimy z rury. Ja czasami lubię sobie trzymać klawisz w górę, jak gram w Mario Forever. Bo mi to nie szkodzi przez większość czasu, ale tutaj no niestety nam to może zaszkodzić, bo Mario natychmiast wejdzie z powrotem do rury, jak trzymamy klawisz w górę. A jako że już mówiłem o tych spadających platformach, no to może być po prostu tak, że nie będziemy w stanie wrócić już, no bo te platformy spadły i trzeba będzie zginąć. Okej, tutaj fajnie, bo mamy One-Upa. Z tego co pamiętam, jest on tutaj zawsze, nieważne co. Więc miło. No przyda się tutaj One-Up, ponieważ musimy właśnie wykorzystywać te kule lodu. No i są tu też roślinki, które nam trochę przeszkadzają. Chcą nam roztopić ten lód. A nie muszę mówić, że bez lodu nie przejdziemy po prostu tego momentu. Dobra, tutaj na szczęście nic się nie stanie, jak go stopią. Nawet lepiej dla nas, bo mamy monety. Okej. Teraz mamy iść po Fire Flower, a teraz jest na odwrót. Tu dostajemy Ice Flowera. No oczywiście też pamiętamy, że nie jest to, że permanentnie zamrożone, tylko się roztapia po kilku sekundach. Więc radzę uważać. Ojej, biedny kupa, między młotem a kowadłem. No i tutaj taka zmyłka, bym powiedział, bo widzimy tutaj Fire Flowera, mamy zdobyć Fire Flowera, więc wydawać by się mogło, że no to mamy uczynić, tak? Mamy go podnieść w tym momencie, no ale nie, bo tutaj mamy jeszcze monety do zamrażania. Jeżeli tego Fire Flowera weźmiemy, to nie będziemy mogli ich zamrozić. Wydaje mi się, że jeżeli skoczymy z krawędzi, idealnie z krawędzi, akurat chmurka będzie maksymalnie na lewo, to Mario zdoła do tej chmurki doskoczyć bez tych monet, ale no nie jest to łatwe, no i skąd mamy wiedzieć, kiedy ta chmurka będzie dla nas do dyspozycji, prawda? Ale dobra. Tutaj mamy dwa Fire Flowery. Przede wszystkim zabić tych wrogów. Okej. Tak. Okej, teraz tylko nie obywać odybek przed roztopieniem tego lodu. Okej. Nie wiem, czy się da tak, że wychodzimy z rury i od razu nas trafia ryba, bez szans na unik. Mi się jeszcze nie zdarzyło, ale jeżeli tak, no to trochę szkoda. By było, szczerze mówiąc. Okej. Lecimy dalej. Tu gdzieś był One-Up. Tak, chyba był jednorazowy, ale nie jestem pewien. Wolę nie sprawdzać. No zakładam, że jest taka zasada, że jeżeli One-Up jest takiego zwykłego bloczku, który widzimy, no to on jest zawsze tam, nieważne co. Natomiast jeżeli jest jakiegoś niewidzialnego bloczku, to może być znowu, ale nie musi. Okej. Tutaj był One-Up, ale szczerze mówiąc to dość ryzykowne miejsce znaleźć i wolałbym nie. Okej, chwila, nie chcę za bardzo się bawić z tym Fire Bro. To sobie jeszcze roztopię bloki pod sobą. Tutaj uwaga, ta roślinka jest słabo widoczna, tak na pierwszy rzut oka. No ale jest. To jakby co kolejny Fire Flower. Okej. No on ma lepszą pozycję, ale dobra, jest. O, dziękuję! Co za bonus.
Muszę chwilę poczekać. Bo ta platforma jest po prostu za nisko dla mnie. Oczywiście nie ułatwia mi sprawy ten nieprzyjemniaczek. Dobra, teraz powinno być ok. Hopa. Dobra, chyba nie muszę tego robić, ale w sumie czemu nie, zakładam. I tyle, jeśli chodzi o ten poziom. Taki jak dotąd chyba najłatwiejszy, chociaż też zależy, zakładam. Miałem farta, bo nie straciłem power-upów. Jeżeli bym stracił power-up, to mogłoby być trochę gorzej z tymi wszystkimi bossami. Okej. Teraz etap Quista. Tu bodajże były hupy, które wyglądają w sumie tak zwyczajnie na pierwszy rzut oka, ale ślizgają się po lodzie. No, wydaje się to w sumie mało istotne, ale może nas to zbić z tropu, no bo są dość szybkie przy tym ślizganiu się. I łatwo mogą nas wlecieć po prostu. Także trzeba uważać. Okej, poczekajmy. O, mamy też je w powietrzu. Bodajże jeżeli im stącimy skrzydła, to zaczną wtedy bardzo szybko lecieć na nas. Okej. Graficznie muszę przyznać bardzo ładny poziom. Z tą zorzą polarną. Bo zakładam, że to ma być zorza polarna? Okej. Checkpoint. Tutaj uwaga, pamiętam, że było parę momentów, gdzie może nie było wymagane odbić się od kup, ale dobrze było je mieć. Chwila, bo tu chyba bym mógł zabić tę roślinkę, dobra. Okej. A no właśnie, bo tutaj... Nie no, tutaj jest jeszcze platforma. I tu pamiętam, była chyba jeszcze jedna, tak. W teorii mógłbym się próbować odbić od kup, ale nie wiem, czy bym nie wolał posłużyć platformy, tylko czy ona do mnie przyleci. To jest problem. Tak wygląda, jakby trochę idealnie odbijała się tak samo jak ta, żebym nie mógł do niej dojść. Okej, nieważne. Akurat idealnie się ustawiła tym razem. Świetnie. Zwykle ginę dość dużo w takim 4. czy 3. poziomie, mimo że nie są one jakieś super trudne. Chociaż teraz pewnie będzie trochę śmierci. Tu bym powiedział, jest najtrudniejszy etap. No chyba wiemy, co się stanie, jeżeli spadnie ten sufit kolców i Mario będzie się znajdował wyżej niż tak jak teraz. Tak. Plus jest taki, że był tu gdzieś one-up na pewno. Tu gdzie? Nie tu. Tu! Świetnie. Trochę trzeba, żeby do niego dojść, ale na szczęście nic takiego strasznie trudnego, zakładam. No oczywiście przydałoby się pokonywać wrogów, no bo wiadomo, oni mają wywalone, że my się chowamy. Będą i tak strzelać dalej. No niestety nie mamy tutaj licznika czasu, kiedy spadnie ten sufit. Wiemy jedynie, że robi to dość szybko, no i jak się trzęsie, to już zbliża się koniec. Okej, chwila może przerwy. Zawsze się boję, że mi zjedzie palec z tego klawisza w dół, ale dobra.
Co prawda, ostatnio rzadko widuję ten błąd, gdzie Gumby czy Spiny się gliczują i przechodzą przez ścianę, ale... Nie kuśmy losu może. Czasami się zdarzało w tego typu poziomach, że nagle przeciwnik wychodził przez ścianę i cię ranił, kiedy się chowałeś. Okej, tu jest chyba najgorszy moment, jeżeli chodzi przed checkpointem. Ojej. No chyba wiadomo, o co chodzi. Musimy czekać, aż nam wszystkie te roślinki otworzą drogę, tylko że oczywiście mogą nas przy tym trafić, a nie mamy za bardzo pola do manewru. Okej, poczekałbym jeszcze raz, bo tu już mało czasu mam. Okej. Okej, nie ma coś się śpieszyć, zakładam. No i mamy tutaj checkpoint. I co najważniejsze, mamy też darmowego one-upa. Tym razem absolutnie za nic, jest obok nas. O, teraz mamy odwrócenie zasad. Sufit jest na dole, czyli nie sufit już w sumie zakładam. I my musimy znaleźć się jak najwyżej. Mamy taką linię bloczków, która nam pokazuje, jak wysoko musimy być, żeby to przeżyć. W ogóle ta muzyka w tym momencie brzmi jak Twinkle Park z Sonic Adventure, ale reszta muzyki nie brzmi tak bardzo jak Twinkle Park, więc nie wiem, czy to jest jakoś wymieszana z inną muzyką, czy po prostu taki remix, że... Nie słyszę tak tego. No w Sonic Adventure grałem kilka lat temu, to być może już nie pamiętam aż tak dobrze muzyki. Aj. No to już po mnie raczej. No tutaj jest dość problematyczny moment. Bo mamy dużo tych brossów, no a nie możemy zostać na dole cały czas. I już jestem tutaj, spoko, tylko łatwo mogę oberwać. Aj! Trochę przeliczyłem się, jeżeli chodzi o możliwość skoku w takim wąskim miejscu. Zaraz wracam. O, coś takiego. Uff. Okej, tutaj nie wiem, czy twórca planował, że możemy przejść górą, ale znacznie to ułatwia sprawę, niż przechodzić po tych wszystkich bloczkach. Ojej, było blisko. Zapomniałem, że jest jeszcze jedna platforma. Już myślałem, że po trzeciej mam skakać. Dobra, poczekajmy tu lepiej. Nie wiem jak Mario tak stoi, ale nie moja sprawa. No i jest, jeśli chodzi o ten poziom, tyle. Tak, mam wrażenie, że do checkpointa jest taki trudniejszy etap. Oczywiście po checkpoincie też nie jest aż taka pościzna. No tutaj dużo autorów. Jose, Mr. Przemisz i Mario Wyrybu. Okej. Tak jak pamiętam, był one-up. Tak tylko jak się nie zabijemy na początku na tych wąskich szparach, to chyba powinno być ok, żeby zrobić ten one-up. Okay.
Aj. O, udało się. Dobra. Może po prostu przebiegniemy, co? Jeżeli oberwiemy, to tutaj zakładam power up. Dobra. Oj, prawie spadłem. Postanąłem za blisko krawędzi. To szkoda by było. Ojej, kurde, tak ładnie uniknąłem. To, żeby oberwać od łatwego ataku, kurde. Dobra, nic. Tu pewnie coś będzie. Aż zapomniałem o twąpie. Nie wiem czemu. Ale dobra. Zakładam, sprawdzić można. Beetroot. I to robił Mr. Przemisz, bo on uwielbia dawać beetrooty. Wszystko jasne. Okej. O. No nie chciałbym, żeby ten Bill za mną tak leciał w nieskończoność. No i mamy walkę z Bowserem. Aj! Zapomniałem, że dochodzi aż tak daleko. Zwykle Bowser ma tak, że dochodzi tylko, no... blisko krawędzi ekranu, ale nie tak całkiem. No zakładam, że jako tutaj mostek dochodzi całkiem do krawędzi ekranu, to tak już jest. Okej. Okay. Tu jeszcze ma 4 HP. No ja mam 2 HP. Zobaczymy. No jak widać nie jest on trudny. A. Tylko czasami lubimy w niego wlecieć bez powodu, co? Okej! To z pewnością było wszystko, prawda? Ta muzyka! Jej! Mario umarł! Super! Tak, no mamy jeszcze jeden etap. Coś było za łatwo, prawda? Cały ten zamek był taki w sumie dość prosty, jakby nie patrzeć. No i tutaj mamy piekło. No, oczywiście widzimy na lewo termometr. Musimy utrzymywać temperaturę. Jeżeli za bardzo spadnie albo za bardzo pójdzie do góry, no to po prostu Mario ginie natychmiast. Okej. No tutaj nie lubię początku, bo tu jest dość dużo wrogów i nie ma jeszcze one-upów chyba tak za bardzo jak pamiętam. Jeżeli już jesteśmy blisko zgonu z powodu
mrozu albo z powodu gorąca, no to gra nas będzie informowała takim też sygnałem dźwiękowym. Dobra, nabijmy sobie jak najwięcej. Aj. No to jest właśnie chyba najtrudniejszy moment przed checkpointem, zaraz wracam. Dobra, ważne, że doszedłem do checkpointa. Mam dość dużo żyć, więc spoko. Może nie będzie źle. Zobaczymy. No i można by się w takim razie zastanowić, jak gra liczy w takim razie, kiedy rośnie temperatura, a kiedy maleje. Czy to zależy od tego, czy stoimy blisko, nie wiem, lawy, albo takich, nie wiem, czy to mają być lodowe bloki, czy co. No otóż nie, no gra liczy to dużo prościej. Po prostu patrzy na to, czy jesteśmy na dolnej połowie ekranu, czy na górnej połowie ekranu. I to w sumie wszystko. Jeżeli jesteśmy na dolnej połowie ekranu, to temperatura rośnie. Jeżeli jesteśmy na górnej, to temperatura maleje. I to wszystko w sumie. No jestem w sumie za to wdzięczny, bo dzięki temu łatwo jest ustalić, co mamy zrobić, żeby przeżyć. O, poczekajmy tutaj chwilę. Tutaj mamy kolejnego Fireflowera, jakby co? Czemu nie? Chwila. Zanim pójdziemy, to wolę sobie nabić temperaturę. Tak. Ojej! Nie skoczyłem wystarczająco szybko, zaraz wracam. O, myślę, że zdecydowanie tak lepiej wlecieć, czyli idealnie wlatujemy, zamiast opierać się o ścianę. Będziemy mieli więcej czasu na skok. Okej. Dobra, po prostu biegniemy, co mi tam. Okej. Było blisko. A, nie pokonamy tej roślinki, tak? To chwilę posiedzę tu na dole. Dobra, powinno wystarczyć. Okej. Tutaj trochę ułatwienie, no bo w tym momencie mamy one-upa, miło. No etap jeszcze trwa, no jest to dość długi poziom, szczególnie jeżeli liczymy, że to jest część tego zamku poprzedniego. No to trochę to zajmuje, wiadomo. Biegnij! Tak, tylko to jest taka zmyłka, no bo w takim razie słuchamy, biegniemy, ale jeżeli będziemy po prostu biec w tym momencie, to nic nie osiągniemy, musimy zejść. I dopiero wtedy, jak pobiegniemy, to coś nam to da. No, klasyczny labirynt w stylu Super Mario Bros. 1. Okej. Aha. O, dziwo, nie trafiły mnie te podobu, zawsze to robią. Dobra, nie... Idę chyba po tego one-upa. Nie, no dobra, jestem chciwy. Idę.
No i chciwość się nie popłaciła. Oj, nie popłaciła. Ojej. No przynajmniej już nie maznę, ani nie jest mi gorąco, jej. Dobra, raz jeszcze. O, dobra, świetnie. Tylko nie wiem, czy coś tu dostanę, chyba nie. Nie ma nic, dobra. Znowu to samo, biegnij, ale oczywiście wiemy, że musimy znaleźć odpowiednią drogę. Która to była? Nie wiem, spróbujmy środkiem po prostu. Już myślałem, że zginął od temperatury. Na szczęście nie. No, mamy Louis. No może się wydawać dość dziwne na bossa, ale z tego co pamiętam jest całkiem niezłe na niego. A jest to Lemmy Kupa z tego co widzimy. No, rzuca takimi piłkami, które nas o dziwo nie ranią, a jedynie nas odpychają. No, oczywiście wciąż jest to zagrożenie, bo może nas to wepchać do lawy, ale lepsze to niż żeby nas to raniło, prawda? Tylko mnie jedyna rzecz zastanawia, czemu efekt dźwiękowy odbijania się tych piłek to jest efekt pływania. Trochę nie pasuje moim zdaniem. Myślę, że dałoby się coś innego znaleźć niż dźwięk pływania. O, swoją drogą widzę, że Lemmy jest tak zaprogramowany, że nie ruszy się, dopóki te piłki są w grze cały czas. Zakładam, że to po to, żeby nie było, że jak tak właśnie utknął na ekranie, żebyśmy byli bezradni, kiedy on nas naciera, a w międzyczasie piłki nas odpychają. A możemy go też ranić, jak tak właśnie przechodzi między stronami. No ciężko go trafić, no bo jest dość szybki, a w sumie Louis czasami tu zakłada może utrudnić trafienie go, no bo skaczemy dość wysoko. Okej. Oczywiście możemy też na niego tak skoczyć, tak długo jak nie zapomnimy o tych piłkach. Nie chcemy przecież spaść do lawy przez te piłki, prawda? Okej. Akurat w tym samym momencie też gra tworzy platformy. Nie wiem, czy zdążą te platformy, jeżeli się odbijemy od Lemiego i akurat lecimy do lawy, ale kto wie. Miło, że w ogóle jest coś takiego. Prosta animacja, ale skuteczna zakładam. Terroryści wygrywają. Dodatkowy świat ukończony. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten świat. Bardzo przyjemny, to muszę przyznać. Stosunkowo trudny, ale jednocześnie nie jakiś niemożliwy. Teraz mnie tylko zastanawia, czy coś jeszcze zostało. Oj, chwila. Blokada jest, przez którą spadłem. Zobaczmy. Typ zwiększonego, typ normalnego i typ zmniejszonego limitu czasu aktywowany. Jak bardzo zmniejszonego w sumie możemy zobaczyć. Teraz jest normalny, tak? Popatrzmy może sprawdzimy tutaj już jak jesteśmy. 450, tak? Okej. $900, czyli 2 razy więcej niż było. Czyli 450, 900 i jeszcze mamy zmniejszony limit czasu, co daje nam, nie wiem, 225 zakładam, że 2 razy mniej, ale zobaczmy. Tak. I to zakładam nie jest jakaś ustalona wartość, typu nie wiem, masz 100 więcej albo 100 mniej, tylko po prostu masz albo 2 razy więcej, albo 2 razy mniej, albo masz tyle samo czasu. Ale musiałbym to zobaczyć na innych poziomach. No jeżeli chcemy, możemy się tak oczywiście pobawić.
Ciekawe mnie, czy to było sprawdzone przy każdym poziomie, że jeżeli mamy na przykład 2 razy mniej czasu, to da się go przejść. Na przykład pamiętam, że niektóre etapy Questa miały bardzo mało czasu. Jak nie biegłeś od początku do końca do mety, no to mogłeś zginąć przez ten brak czasu, ale kto wie. No daję kredyt zaufania, że to było sprawdzone. Okej. Nie wiem, czy to jest wszystko już. Jeżeli nie, no to proszę mi powiedzieć, to wtedy jeszcze nagram. Jeżeli jednak nie, no to już jest wszystko, jeżeli chodzi o Lunar New Year 2022. Bardzo przyjemny fangame, stosunkowo trudny. Może nie jeszcze na zasadzie Roman Worlds, ale wciąż bardzo trudny fangame, zdecydowanie. Szczególnie, że wiele autorów przyłożyło do tego rękę, więc wiadomo. Będzie ta dysproporcja w poziomie trudności między etapami czasami. No dobra, w każdym razie to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kuczaba, Wojtas, Dawid Play 22, Nurewi, Filipeso, Wikru, Games, Imail Deszok, PKPS, Nelson X, Fiszczak, bez nazwy, Lemix, Lil Pomidor, Cross Game, Piotr Harduk, YouTube, Nichola, XKMX, Kanasysza Zissa, Kupszyl, Makier Kowańście, Klaski 11, Bategadem, Nuszo, Baczy Fireplay, Yoshi 14, 6, Szymeczy PM, Mikołaj Games, Skibidi Toilet, Demus, Misala Peño, Tomek 8989, Badnak 06, Fibusta, Muś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Captura Zyć, Mastercard, Kaloryfer, Mario Star Fox, Zosia Zeki, Mikro 11, Też XD, Walker 678, Filipolska i Wsiek, Banan z Minecraft, BWM, Kenzo, Krecik 89, Shen, a 150 Studio, to Shipka, Nathan Buczkowski, Houdini. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!